Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie przez cały rok można jeździć rowerem i o tym w tym filmie poopowiadam. Jest tam teraz 24 stopnie, bilety w obie strony to około 400 zł, kempingi po kilkanaście euro, mówię o Andaluzji. I chcę was zachęcić do tego, żeby wziąć pod uwagę to, żeby nie czekać do polskiej wiosny, żeby wskoczyć na rower, tylko już teraz, na weekend, na tydzień, na 2 tygodnie można się cieszyć dwoma kółkami. Ja wróciłem, przejechawszy tam około 1000 kilometrów i w dzisiejszym filmie opowiem wam z jednej strony o mojej wyprawie, ale opowiem też o logistyce, o tym, co może dla was najbardziej ciekawe, jeżeli nie byliście nigdy w Hiszpanii czy w Andaluzji z rowerem. No i po trzecie o samej Andaluzji, o jej mieszkańcach, o takich różnych praktycznych, codziennych obserwacjach. Oczywiście ten film ma też swoje rozdziały, w związku z tym możecie przeskoczyć, jeżeli kogoś nie interesuje, gdzie, jak ja się włóczyłem, to przeskoczyć od razu do kolejnego rozdziału logistyki albo do kolejnego rozdziału na temat mieszkańców Andaluzji. Zaś na dole pod filmem jest link po prostu do całej mojej trasy, do map komiutowych, także jak ktoś będzie chciał gdzieś tam dokładnie zobaczyć, gdzie byłem, to oczywiście zachęcam. No i teraz, żeby też odczarować to dzisiejsze spotkanie, ja mam 53 lata, nie jestem jakoś szczególnie wysportowany, także to nie jest materiał dla ludzi, którzy zawodowo, gdzieś tam wyczynowo trenują. Ja po prostu powolutku gdzieś toczyłem się moim rowerem z sakwami, gdzieś przemierzając te setki kilometrów w Andaluzji, także tutaj zwracam się do takich normalnych rowerzystów, turystów rowerowych jak ja. No dobra, ale przejdźmy już do rzeczy, czyli pierwsza część to sama wyprawa. Tak jak mówiłem, około 1000 kilometrów, bo ja wylądowałem samolotem w Sewilli, potem rowerem około 100 kilometrów przejechałem do Jerez de la Frontera, to jest niedaleko Kadyksu. Z Jerez sobie gdzieś tam lokalnych wycieczek zrobiłem ponad 100 kilometrów, a potem już ruszyłem w taką wyprawę Jerez, Sevilla, Cordoba, Granada, potem gdzieś nad Morze Śródziemne, aż do Almerii, potem wyskoczyłem troszkę sobie jeszcze na północ, kilkadziesiąt kilometrów do okolice Tabernas, pustynia Tabernas, bo to miejsce, gdzie kręcono kultowe westerny. Chciałem zobaczyć tą jedyną europejską pustynię. Potem wróciłem do Almerii, wrzuciłem rower do autobusa, czy wrzuciłem, to jest dużo powiedziane, no bo tam, żeby przewieźć rower autobusem, trzeba z wyprzedzeniem kupić bilet, bo są 3 miejsca rowerowe w autobusie. Rower musi być w pokrowcu, kierownica wygięta i tak dalej, prawda, w sensie złożona wzdłuż samego roweru. No i można ten rower autobusem przewieźć. Ja wróciłem do Sewilli autobusem, tam znowu poskładałem rower, sakwy i rowerem te 100 kilometrów do Jerez de la Frontera. To tak wyglądała ta trasa, zresztą tutaj próbki tego, co ja przejechałem, widzicie sobie w tle tego naszego dzisiejszego spotkania, tego filmu. Natomiast takie 3 przygody, które mi szczególnie utkwiły, no to pierwsza tuż po wyjechaniu z Jerez, mniej więcej godzinę, wpakowałem się w takie błoto, to było tuż po deszczu i droga, która normalnie była przejezdna, tylko jako nieutwardzona w ogóle nie była przejezdna. Na bosaka gdzieś w tej glinie, w tym błocie przynosiłem rower, sakwy, wiele godzin mi to zajęło. No to taka przygoda ćwicząca cierpliwość. Drugą z kolei przygodą, no to były bardzo, bardzo strome podjazdy, kilkadziesiąt kilometrów przed Granadą. To akurat nie było za miejscowością Iznahar, gdzie nocowałem na kempingu, no i potem jadąc, bardzo ładne okolice, jeziora, góry, no ale w pewnym momencie zobaczyłem znak drogowy, podjazd 18% i faktycznie tak było. Zresztą widziałem wcześniej z mapy komiutowej, że tam będą podjazdy. Dostałem bardzo w kość, to była taka przygoda graniczna, jeśli chodzi o podjazdy, ale bardzo, bardzo piękne okolice. I trzecia przygoda, która mi utkwiła z tego wyjazdu, to już pod sam koniec wyprawy, Almeria. Byłem tam akurat nie wtedy, gdy taki mocny sztorm, mocny huragan tam dotarł. Ja widziałem w informacjach pogodowych, że 80 km na godzinę. Lokalni ludzie mówili, że to nawet do 100 km na godzinę wiatr dochodził. No i akurat w tym wietrze jechałem na kemping pod wiatr. No i w którymś momencie do jakiegoś tunelu wjechałem, krótkiego, takiego 200-metrowego, ale ten tunel stał się takim tunelem powietrznym, więc mimo takich bardzo miękkich górskich przerzutek miałem takie poczucie, że prawie w ogóle się nie posuwam. To też niezłe doświadczenie. To z takich
takich przygód. Natomiast ogólnie piękny jak widzicie wyjazd, piękne okolice. Tutaj zachęcam właśnie do obejrzenia też tych zdjęć właśnie w ramach tej trasy na komiucie. A ja już idę krok dalej, czyli do takiego drugiego elementu, o którym chciałem wam powiedzieć, czyli o logistyce. Mówiłem, że tam można praktycznie za niewielkie pieniądze polecieć. Nawet tutaj dzisiaj patrzyłem na wyszukiwarkę cen biletowych na takim portalu azr.eu, no to około 80 euro w obie strony, czyli około 400 zł można tam dolecieć. Plus jeżeli bierzesz sobie rower, tak jak ja brałem w jedną stronę, no to dopłaciłem około 300 zł za przewóz roweru samolotem. W drugą stronę już nie płaciłem, bo ten rower tam sobie u zaprzyjaźnionej rodziny zostawiłem i tam będę wracał do tego mojego roweru. Natomiast gdybyś w obie strony też wracał, leciał też z rowerem, no to jeszcze dodatkowe 300 zł za zabranie roweru. Natomiast tam na miejscu, tak jak mówiłem, jechałem z Almerii, wracając do Sewilli autobusem, no to autobus kosztował 34 euro za mnie plus 10 za rower, czyli w sumie na złotówki około 200 zł. Kempingi 15, czasami nieco mniej niż 15 euro. Maksymalnie chyba płaciłem za kemping 20 euro, czyli można powiedzieć te kempingi tak w zakresie między 60 a 90 zł, przeliczając na złotówki. Kilka razy zdarzyło mi się nocować w mieszkankach, w takich apartamentach, jak tam potrzebowałem gdzieś miasto zwiedzać, czy jakąś robotę wykonać, no to płaciłem tak mniej więcej 30-35 euro za pokój z łazienką, czyli tak między 130 a 155 zł. To moim zdaniem bardzo porównywalne ceny z tym, co płacę w Gdańsku, czy w Krakowie, jak się tutaj gdzieś w Polsce gdzieś tam włóczę po miastach. Żywność to żywiłem się głównie na kempingu, bo miałem swoją kuchenkę, miałem swoje menażki, więc zapatrywałem się w supermarketach. Tak tutaj na przykładzie takiego Paragonu możecie zwrócić uwagę, ceny bardzo podobne jak u nas. Tam na wbicie na Paragonie jajka na przykład 6 sztuk, 1,59 euro, czyli 7 zł. Pomarańcze 2,39 euro za kilogram, czyli 10 zł. Tak? Rogalik, krozant 40 eurocentów, czyli złoty 80. No to tyle samo praktycznie co w polskich sklepach. Jakaś bułka ciabatta 35 eurocentów, czyli złoty 55, piwo 65 eurocentów, czyli niecałe 3 zł, cola, butelka 1,25 i 1,25 euro, czyli niecałe 6 zł, także ceny naprawdę takie jak u nas, czyli w zasadzie, czy bym jeździł rowerem po Polsce, czy po Andaluzji, tyle samo bym na jedzenie wydawał. Oczywiście, gdybym się żywił w restauracjach, byłoby to inaczej, bo zauważyłem, że tam z kolei ceny w restauracji tak mniej więcej, oczywiście zależy od standardu restauracji, ale mniej więcej 2 razy więcej niż u nas. Tak widziałem, że przynajmniej trzeba 15 euro wydać, żeby cokolwiek zjeść w restauracji, ale raczej bym się liczył z tym, że w takiej niezbyt drogiej restauracji trzeba 30 euro za osobę za posiłek, czyli tak do 130 zł. No to myśmy ostatnio z żoną 150 zapłacili za 2 osoby tutaj w restauracji, także można powiedzieć, restauracje tam mniej więcej 2 razy droższe, ale mnie jakoś tam do restauracji nie ciągnęło. Ciągnęło mnie, żeby rowerem jeździć po Andaluzji, a potem już po takim dniu wyjazdów to sobie siedziałem na kempingu. Jeśli chodzi o różne zabytki, takie atrakcje jak na przykład w Granadzie Alhambra, to tam warto pamiętać, żeby z wyprzedzeniem rezerwować. Zresztą podobnie z biletami autobusowymi czy kolejowymi, tam wszystko praktycznie jest online, tylko trzeba z wyprzedzeniem rezerwować, bo zdarza się, że z dnia na dzień nie będziesz w stanie czy kupić biletu na pociąg, na autobus, czy do jakiegoś takiego właśnie atrakcyjnego miejsca turystycznego, jak na przykład Alhambra w Grenadzie. To tak od strony takiej organizacyjnej. No i myślę, że czas, żeby parę słów jeszcze powiedzieć o samej Andaluzji i jej mieszkańcach. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Taka serdeczność, bezproblemowość, której też doświadczyłem jako rowerzysta na drodze, kierowcy, którzy się bardzo pilnują, żeby te 1,5 metra zachowywać, gdy mnie omijają. Łatwość funkcjonowania, nawet jeżeli tam mało kto gada po angielsku, to są tak komunikatywni, że można się na migi bardzo łatwo porozumiewać, czy z tą podstawową taką znajomością słów hiszpańskich, czy przez Google Translatora. Praktycznie wszędzie mogłem płacić kartami kredytowymi, także taki mit, że tam trzeba gotówką, że Andaluzyjczycy nie lubią gotówki. Moim zdaniem to nieprawda. Wszędzie praktycznie mogłem płacić kartą kredytową. A pogoda? No oni mówili, to nie jest pogoda na rower, to nie jest pogoda chodzenia na dwór, bo deszczowo, bo chłodno, no ale wiecie, chłodne dni to tam było 17-18 stopni, deszczowo to była taka mrzawka, która gdzieś tam sobie chwilę popadała, a potem było sucho, także moim zdaniem to jest miejsce, gdzie naprawdę można spokojnie przez cały rok jeździć rowerem. No to tyle, jeśli chodzi o te moje takie wrażenia, relacje z wyjazdu do Andaluzji, czyli reasumując, jeżeli tęsknisz za jeżdżeniem rowerem, a pogoda tutaj u nas w tej chwili nie sprzyja, to moim zdaniem kupuj bilet, leć do Andaluzji, wpakuj rower, pojeździ sobie dzień, 2, 3, tydzień, może i 2 tygodnie. Ja tam, moi drodzy, siedziałem cały miesiąc i potem wróć sobie tutaj opalony,
naładowany dobrą energią i kombinującym, kiedy za chwilę znowu polecić. To tyle. Zapraszam Was do dyskusji tutaj na dole pod tym filmem i tutaj u nas też na naszym serwerze Discordowym. Podzielcie się swoimi wrażeniami, opiniami. Może też gdzieś po prostu sobie jeździcie do ciepłych krajów przez cały rok, żeby uciekać tutaj od tej zimy naszej, gdzie trudno się rowerem jeździ. I do zobaczenia, do usłyszenia. Pogodnie pozdrawiam.